precision. Be precise with the car in the zones and so on. Widzimy piękny obrazek. This time is much harder. Jacek! Jacek! First round. Escape from the COVID. The first battles. Okay, hello ladies, hello guys. Welcome to the round in Debrecen. So I'm really pleased to be here after such a long pause. What I made also. Witamy wszystkich, sędziowie są bardzo radośni, że mogą się z wami spotkać. No i teraz przejdą do omówienia trasy. Ktoś musi sobie tam sobie ogarnąć i dopiero jechać tu wjechać. To jest tylko już dla was wjazd i wyjazd tylko dla was. The car, or maybe on the transition to slow him down when you need it, you know? Like you just pull it very lightly. Dzień dobry, sezon Drift Open, w końcu inauguracja, lotnisko Debrecen. Lotnisko chyba jedno z najbardziej komfortowych miejsc, w których można driftować i to z dużą prędkością, ale to zobaczycie potem. Zaczynamy w końcu ten sezon, tęskniłem za wami i mam nadzieję, że wy za Drift Open też. Ładna pogoda będzie, no nie? Jaki masz rozmiar? Panie, największy. Czyli? A koszulki. Jest jedna niepokojąca informacja. Wczoraj odbył się pierwszy dzień treningowy, taki dodatkowy, ale to nie chodzi o to, że to jest niepokojące. Niepokojące jest to, że dzisiaj na cały dzień zapowiadane są przelotne opady deszczu. To może troszeczkę zepsuć temat, a kwalifikacje w deszczu, wiadomo, różnie to wychodzi, jeżeli cały dzień ci ćwiczą na suchym. Dostałem gradem. Takie małe gradobicie, żeby się rozruszać. O panie. Jak tam? Fajnie, Rzeźko. Nie mnie nie kąpać dzisiaj. Łukasz, kamerę zabrałeś? Potrzebujesz 2 minuty strażaków przestawić. Jaka reklama Ewnika. Jesteśmy podporą driftową. No. One step from dying, my angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my Just let me fall to my Just let me fall to my grave.
Warunki jakie są, każdy widzi, tak ma być o godzinie 15. Jeszcze jedna duża fala deszczowa idzie. No teraz kwalifikacje koło godziny 15 startują, więc wow. Just let me fall to my ground. Just let me fall to my Just let me fall to my grave. Coś poważnego? Czwarty bieg kontra ALS zabił którąś świecę, ale po świecach wygląda na trzecią, ale w międzyczasie zauważyłem, że wyskoczyła termopara od EGT i prawdopodobnie pomyłka była, ale lepiej wymienić świecę niż Czyli do zrobienia jeszcze wszystko nieźle. skrzynię mamy drugą. Od Drzewieckiego dostaliśmy skrzynię. I nawet jak masz rozjebany samochód, to zawsze chwilę dla prasy znajdziesz, nie? Ja jestem tak cudownym człowiekiem. Ja jestem tak Wszystko dla fanów, tym wszystkim, kurwa, jestem tak cudowny. A jak warunki wam się podobają? Genialne po prostu. Wczoraj było zajebiście, dzisiaj jest kiepsko, jak zwykle deszcz, nie? Ale da się jechać. Znaczy da się jechać, Jedziecie? ale nie tak jak powinno się jechać. No, lodowiku trochę. Jedzie się tak, szarpanina jest trochę, nie? No jak warunki? Jakie się zostały na tej rundzie? No przynajmniej są równe, bo trening mieliśmy akurat cały czas na mokrym. No powiem szczerze, że ta nawierzchnia potrafi zaskoczyć. Wszyscy, którzy pozakładali opony na deszczu, no mieli poważny problem. Jest wbrew pozorom bardzo atrakcyjnie, więc trzeba to mocno wyważyć. No trzeba pokombinować. Myślę, że nie będzie źle, chociaż to tak jak mówię, no zweryfikują warunki, bo zaczyna przesychać. Wczoraj jeździłem na suchym, było bardzo fajnie, bo z dużym nawianiem można było wejść zakręty. Dziś lepiej niż na Toruniu na pewno na mokrym, bo jest chociaż jeden rodzaj asfaltu, a nie co płyta inny. Także lepiej niż w Toruniu, ale wolałbym, jeśli by było sucho. A przy aucie coś grzebiecie? Coś poważnego? Wymianę opon? Nie, na treningu jeździłem z Pawłem Mireckim i trochę przegiąłem pałę, bo chciałem... Tata mówił iść na pełnym ogniu, jechałem na pełnym ogniu, no i się wkomponowałem lekko w dupkę i musimy Barbara wyciągnął, bo się trochę wciągnął. Aha, a czekaj, zobaczymy w sumie, bo sam nie jestem ciekawy jak można. Już jest naprawiony. Już? To za szybko działacie. To jest Barbar cały. NASCAR! Nie pójdę bokiem. Getting no rest. Outside, breathing in. Co tam, stało się coś, Jerzy? Lekka para była, że tak powiem. Kolega wyspinował To nie taka para. i ładna była, no. Jak warunki? Tragedia duża? Coraz lepiej. Początki wiadomo jak to na deszczu, które jest sucho mokre, ale jakoś pomalutki do przodu leci. Coraz lepiej się jeździ. Spoko, nie przeszkadzam. Trying to make last call. If I'm too drunk, I can't call. And I swear you left me for someone else. I'm just trying to make last call. Jak tam, wiesz, ciężkie warunki bardzo? Nie, zajebiście. Mnie tam się podoba. To jest dobry kierowca samochodowy zawsze. Wszyscy mają te same. Widać, że na gruzach Wiesz co, małe niedopatrzenie, cypan z pas węża gdzieś tam się sączyło, musimy dokręcić odpowiednio, dolać płynu i startujemy. Generalnie wiadomo, no mokro, nikt tego nie lubi. Wolelibyśmy, jakby było sucho, byłoby szybciej, no teraz jest co dopasować opony i męczyć, co zrobić. This body feel like mine. Debiutant w Drift Open klasa Pro Aim, czyli taka na początek. Docierać się będziesz w tym sezonie? Tak, dokładnie. Plan jest taki, żeby to wszystko przejechać, poznać to od środka, oswoić się z tym, tak? I na przyszły sezon plan jest taki, żeby przebudować auto no i jedziemy. Trochę problemów było i przygód. O, masakra od wczoraj, awaria za awarią, siedzieliśmy do 12 w nocy. Z brakującymi częściami na szczęście udało się, że był tutaj transport, był kolega, który to przywiózł, udało się to rano posklejać. Także wracamy do gry.
Pierwsze przejazdy już tam zrobione, więc coraz lepiej się wjeżdża w to. Naprawdę trening robi swoje, jest blisko, jest fajnie, jest agresywnie. Ta prędkość też jest. Także teraz chwila oddechu, jedziemy jeszcze te 3 przejazdy, no i później kwali, tak? Co się stało? Zgasł? Brak prądu. Olej Albo paliwo, bo zobacz, po wodzie. Kolory ma. Niestety prognozy pogody sprawdziły się. Troszeczkę czasu, lekko oschnął tor. Pada dalej. Od godziny 15 ma być już podobno nawet smog, ale teraz wracamy do stanu poprzedniego. Godzina 14:30, czyli nadszedł czas na briefing zawodników i losowanie par do kwalifikacji klasy Pro i klasy Masters. Słońce nie wyszło ani na moment. Prognozy pogody wydawały się łaskawe, ale tylko na niecałą godzinę. So when you see the banners here and so on, here is only on the beginning. And I swear you left me for someone else. I'm just trying to make last call and get drunk while you fall into love. Bardzo mądrym posunięciem jest rozpocząć swoją przygodę z driftingiem w Drift Open od klasy Pro Aim. Wiem, że każdego ciągnie od razu do tego, żeby jeździć w parach, klepać się po drzwiach, ale naprawdę nauczyć się powtarzalności, kontroli nad autem, czy jazdy w zmiennych warunkach, tak jak mamy podczas tych zawodów w dniu dzisiejszym, to nie jest taka łatwa sprawa, więc dużo lepiej chyba oszczędzić sobie pewnego rodzaju stresu i akomodować się bardzo powoli do tego tematu, czy chociażby klasą Pro Aim, jak to zdecydowało się kilku ludzi w tym sezonie, a za rok, kiedy poznają lokalizację, nauczą się, jak wygląda życie na zawodach. Klasa Pro czeka wtedy. Kogo my tu mamy? Dzień dobry. W roli kibica i mediów tym razem. Tak, w roli spotera, tylko już teraz nie spotuję, już teraz trzymam kciuki, już za późno. Komu kibicujemy? No jak to, Błażyczynemu, przyszłemu mężowi, komu innemu? Bo to niedługo. No za 7 dni równo. W sumie jak jest 15, to o 16 będziemy składać sobie przysięgę. Na właściwie nawet 2.8. Szeroko, bardzo uważnie, no właśnie strąca panem. On my way up, I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they Nie mamy czasu. Aj. To nie postprodukcja. Ja nie zaciemniłem żadnego ekranu. Ja nie zaciemniłem ekranu żadnymi efektami. Jest po prostu tak ciemno, jakby za chwilę miał pierdzielnąć ekran. I są zapowiadane jakieś solidne opady. Nie musi. Więc to nie są żadne efekty. Naprawdę potężny też tor. Lada moment zrobi się naprawdę mało przyczepny. Taką piękną, krasnywią pogodę mamy. Udało mi się schować u dyrektora zabezpieczenia na końcu toru w aucie, żeby przeczekać przez chwilę, bo jedzie burza. Mi się udało schronić. Czekam i będziemy obserwować, co się dzieje. Tory jest z powrotem mokre jak nitka. Ten pierwszy dzień jest dosyć niełatwy, niestety. Mówię to z uśmiechem przez zaciśnięte zęby. Ze strony swojego rywala widzimy, jak potężna odległość dzieli teraz tych dwóch zawodników. No ale nic, sędziowie nadal muszą ocenić ten przejazd. Jak się ogląda Drift Open na Drift Open. Jak pogoda nie dopisuje. Winter kończy przejazd, natomiast... Aż się lepiej żyje, no nie? Teraz cieplej trochę. No trochę cieplej, ale jak widać po aparacie, cały mokry.
To jest zawsze narażanie sprzętu, trzeba o tym pamiętać, drodzy kibicowie. W tej rundzie, ponieważ stałeś w półlewie. Kończą się powoli kwalifikacje, pogoda się rozpogada, jutro ma być naprawdę bardzo spoko, więc liczę, że to był taki mały przedsmak, czyli trudne, dobrego początku, bo dzisiejszy dzień był bardzo męczący, to była walka z pogodą, nie chcę wiedzieć co czuli kierowcy, realizatorzy live'a, bo ja się troszeczkę starałem chronić przed tym deszczem, ale byli tacy ludzie, którzy jak z zabezpieczenia toru chociażby moknęli tutaj skrzętnie cały dzień, widzimy się już jutro, jutro mamy zawody, jutro będzie dym, więc wróci to wszystko do normy. Dzień dobry, za mną widzicie auta ułożone do startu, czyli zaczynamy w warunkach suchych trening, więc w końcu to będzie wyglądać tak jak powinno z tego co widzę, bo jest suchutko, pogoda ma być dzisiaj w miarę fajna. Idziemy zrobić szybki obchód po serwisie, pogadać z zawodnikami i wkraczam od razu na tor, bo dzisiaj będzie bardzo, bardzo szybkie tempo, ale o to chodzi. Dokładnie tak to powinno wyglądać. You go and can't without remorse, without heart in your head, you're right. Krążą pogłoski o tym, że rozstajesz się z Hulkiem, czy to jest Cześć, prawda? siemanko. Nie, na pewno nie. Jesteśmy już razem parę lat. Na tą chwilę poczyniliśmy pewne zmiany w samochodzie. Jeszcze lepiej mi się nim jeździ, także myślę, że jeszcze przez parę lat zostaniemy. Ewentualnie może zmienimy karoserię na trochę świeższą, bo już parę lat jeździ w drifcie, ale myślę, że zostanę przy tym E46 i na razie nic nie będę kombinował. Jak wczoraj wyglądały treningi? Ciężko? Wiesz co, no ciężko było. Deszcz bardzo, gdzieś tam było dużo wody na trasie. Trzeba było dobrze dostosować opony, które dobrze odprowadzały wodę. Niekoniecznie tu chodziło już o samą mieszankę, tylko gdzieś tam o bieżnik, który gdzieś tam dobrze odprowadzi wodę. Pierwsza para z Jurkiem Tecławem, oboje wiedzieliśmy, że musimy jechać 100% i tak też myślę, że to wyglądało. Gdzieś tam Jurek troszeczkę błąd popełnił, 2 razy we mnie wjechał. Z prawej strony zagiął mi cały błotnik, z lewej cały próg. Także no zabawa była przednia. Wczorajszy dzień bardzo zróżnicowany można powiedzieć, bo lało, padało, później troszkę przesychało, także warunki były zmienne, no ale generalnie pozytywnie. Zakwalifikowaliśmy się dzisiaj do walki. W kwalifikacjach z Karoliną niestety pojedynek przegrałem, ale to w takiej sytuacji, że chciałem być bardzo blisko i niestety doszło do za mocnego kontaktu i sędziowie przyznali wygraną Karolinie. Później w kwalifikacjach tych punktowanych w przejazdach solo udało mi się zdobyć punkty, także dzisiaj walczymy dalej. Jak się dogadujesz z nowym autkiem? Nie tęsknisz za przylepą? No, coraz lepiej się dogaduję, powiem szczerze. Bardzo dobrze mi się tym autem jeździ. Pewnie jeszcze troszeczkę trzeba dojść z ustawieniami, żeby pode mnie to auto jak gdyby skroić bardziej. Ale generalnie bardzo pozytywnie. No, przylepa wiadomo, no przylepa to już jest kawałek historii, także. Nie szkoda ci jak Wojtek rozdupca? Nie, no nie szkoda mi, bo to wszystko idzie naprawić, a jak się rozdupcza, to znaczy, że jest fajnie i efektownie, nie? Jeszcze powiedz mi na koniec, co tutaj grzebiecie, bo coś tutaj się dzieje z tego co widzę. No, mieliśmy wczoraj małą awarię właśnie podczas tych przejazdów kwalifikacyjnych solo. Wdarła się mała usterka, także teraz jesteśmy tutaj ku usunięciu tej usterki, także no myślę, że będzie dobrze i pojedziemy dalej w parach. O, dzień dobry, Peter, masz chwileczkę? No, dla Ciebie zawsze. Siema, witam wszystkich.
Peterze, pytanie, jak się dogadujesz z nową bestyjką, co jest w tle Jeszcze twoim? się nie dogaduję. 80% tak myślę. Jeszcze działaliśmy wczoraj z geometrią. Jest coraz lepiej, ale ogólnie wciąż jest szybsza ode mnie niż ja pomyślę. Czyli jest rydna, z tego co widziałem, bardzo szybko to wstaje, nie jest za ciężkie? Nie, no nie używam sprzęgła w ogóle. Mogę ruszać z trójki i moc jest w dowolnym zakresie obrotów. A jeszcze cię złapię na szybko pytanie. Co to za taka nowa dziwna opona, tak nie kojarzy za bardzo? No, to jest nowy produkt firmy Five Star, rybka. Będziemy właśnie dzisiaj testować. Nowy bieżnik. Guma jest ta sama, chociaż zielona to jest jeszcze bardziej miększa niż czerwona, ten starszy model. No zobaczymy, zaraz wszystko nam, trasa nam wszystko powie, chociaż nie jest to tak super miarodajne, ponieważ tutaj jest taki asfalt z betonem, z kamieniami, jest bardzo przyczepny, bo nawet wczoraj na mokrym, jak było tyle deszczu, jak widzieliście w kwalifikacjach, to na rybce jechało się prawie jak na suchym, nie? Więc działamy, testujemy. Potem podpytam cię. Warunki były bardzo specyficzne. Drifterzy nie lubią jak pada, a padało cały czas, przez cały dzień. Natomiast, co ciekawe, jesteśmy na lotnisku w Dębnie i to lotnisko było bardzo atrakcyjne. Ja jechałam na dokręconej czwórce na odcince i cały czas miałam pedał w podłogę i samochód się naprawdę świetnie trzymał. O wiele lepiej się tutaj jeździło niż na torach w Polsce, które bardzo się robią śliskie w momencie, kiedy pada. Tutaj trakcja była cały czas, co zresztą widać było później na kwalifikacjach czy na przejazdach, że zawodnicy nie oszczędzali te samochody, pomimo lejącego deszczu jeździliśmy wszyscy na pełnym gazie. Z kim masz pierwszą parę? Mam Bajrana, nie mam pierwszej pary, więc będę czekała na kolejnego zawodnika, ale myślę, że to będzie piękny dzień, ponieważ dzisiaj jest piękna pogoda, jest piękne słoneczko i trasa jest świetna. Trasa jest taka, że jedziemy cały czas bardzo szeroko i szybko, więc można się bardzo ładnie dostawić i dołożyć, dokleić do przeciwnika, więc jest to bardzo fajny layout i fajne ustawienie trasy właśnie na piękne bitwy. Myślę, że będzie dzisiaj bardzo spektakularnie. Słuchajcie, po serwisie potem jeszcze pochodzimy, mam nadzieję. Teraz meldujemy się na tor, zobaczyć jak wyglądają treningi, jeżeli chodzi o suchą nawierzchnię, czyli to, na co czekaliśmy. Into you.
końcówka treningów i za niedługo zaczynamy. Zacznie się klasycznie od klasy Pro Aim, czyli przejazdy pojedynczo po długim linii sędziowskiej. Chyba będzie briefing jeszcze wcześniej, ale teraz korzystamy chociaż z jednej okazji, że jest troszeczkę czasu, żeby jeszcze coś zjeść i potem już rura do samego końca. Dobry. Szczególnie w odniesieniu do warunków, które wczoraj panowały. Tutaj zdaniem Igora no, część zawodników gdzieś tam pozostała na tym samym poziomie, no, ale jednak widać, że też część z Was tutaj no, jakby z tą trakcją, która jest na tym torze, też troszeczkę no, ma jeszcze walki i po prostu no, Igor gdzieś tam oczekiwał, żeby ten poziom był wyższy od Waszych przejazdów. Okay, guys, from the street, I go very quick. Don't forget, you can start drifting in the middle of the first turn, okay? Słuchajcie, boli mnie troszeczkę to, że chyba na serwis już nie zdążymy zajrzeć, ale to jest pierwsza runda, jest mały dystans, jest małe tempo, wczoraj była ciężka pogoda, wybaczcie, więcej pogadamy na kolejnej rundzie już za 3 tygodnie. Green Hell, czyli historyczne drifty na torze Kielce na odcinku leśnym, a my powoli będziemy zaczynać top 5 klasy Pro i potem analogicznie top 32 klasy Pro i top 16 klasy Masters, czyli napięcie będzie rosło. Jest dobra pogoda w końcu, to jest bardzo duży plus, bo się bardzo bałem o tą pogodę. Jak sami widzieliście, przerwany bieg przez Pawła Jureckiego, coś żegotne, albo dyferencjał, albo skrzynia biegów, albo po prostu półośka. Gratulacje dla Pawła Kubiaka. Tak jest, wielkie brawa dla zawodników, ponieważ oni robili to dla Was. Niestety skrzywione prawe tylne koło w aucie Marcina Neymana. Ajajaj, mocno było. W sumie to akurat udało się nagrać, więc jak sami mieliście okazję zobaczyć, to była bardzo gruba inicjacja, gdzie Łukasz Laskowski już od samego początku chciał usiąść na Marcinie Neymanie, ale to jest klasa Masters. Tutaj ma być dosiadka od samego początku, na to wszyscy liczą. We're going
konkurs. Ile trzeba paczek trytek, żeby poskładać taki zderzak? Odpowiedzi prosimy dawać w komentarzach. I mamy wyniku uderzenia Łukasza Laskowskiego w Marcina Neymana. Auto Marcin Neyman naprawił, ale było czuć tak sprzęgło, że coś tam się złego dzieje. Marcin Neyman podjechał do startu, jednak puścił Krzysztofa Romanowskiego walkowerem, nazwijmy to, czyli pierwsze miejsce zajmuje Krzysztof Romanowski, drugie miejsce Marcin Neyman. Końcóweczka tych pierwszych pięknych zawodów. Będzie to wow. pojedynek. Euro Red Drift Open zostaje Tomasz Krzyżanowski! Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care, loving you over my head. To najwyżej nie znają Łukasza, tak więc to szkoda okazja. W klasie pro 56 rundy Euro Red Drift Open jest... Paweł Kubiak! Krzysztof Romanowski! Drugie miejsce zdobywa Marcin Neyman. Wielkie brawa! Talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere.